Witam Was w trzecim już odcinku poświęconym gadżetom. Tym razem gadżety wodoszczelne, wodoodporne. Zobaczmy, co tutaj mamy. Wszystko jest jeszcze fabrycznie zapakowane. Także robimy tutaj unboxingi również tego. Taka strona tytułowa. No i mamy tutaj to, co nas interesuje. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie za mocno wiał w mikrofon, bo trochę się tutaj zrywa, jestem na dość odsłoniętym terenie. No ale jestem tutaj dlatego, że za mną jest bajorko porostopowe i będzie nam ono potrzebne do testowania tych właśnie wodoszczelnych gadżetów. Mapnik wodoszczelny. Prosta rzecz, z zawieszką na szyję. No i nie jest to właściwie nic skomplikowanego. Zakończone klasycznym rzepem. No ale jest to bardzo poręczne, bo jest to tylko taka silikonowa, z tego co widzę, powłoka na mapę. Nie ma tutaj zbędnych skrawków materiału, jakieś kordury, tego co jest zazwyczaj niepotrzebne. To ma po prostu dawać wodoszczelność naszej mapie. Mapa wydrukowana na kartce papieru, którą dałem mojemu kursantowi ostatnio na szkoleniu. Dobrze, że miał mapnik ze sobą, także mapa przetrwała, a miał właśnie podobny mapnik do tego. Taki minimalistyczny całkowicie, nie ten klasyczny wojskowy. Składam raz, dwa i trzy, zapinam na rzep. Wszystko jest zawinięte. Mapa jest w tym wypadku wodoszczelna. Jeżeli bawimy się w nawigację w takim dzikim terenie poza szlakami, jeżeli nie używamy do tego nawigacji GPS, no to rzeczywiście mapnik może się okazać niezbędny, jeżeli nie chcemy zniszczyć naszej mapy. No ale sprawdźmy, czy ten mapnik rzeczywiście poradzi sobie z testem naszego bajorka. Mapnik ma tutaj dodatkowe rzepy, dzięki czemu możemy go łatwiej przenosić. Możemy sobie naszą mapę złożyć na pół. Jest znacznie poręczniejszy wtedy. No ale producent nie mówi nic o tym, że jest on całkowicie wodoodporny, to znaczy nie mówi, że możemy sobie mapę zanurzać gdzieś w kałuży. Mapnik jest tylko po to, że jeżeli pada deszcz akurat albo jest wysoka wilgotność powietrza, no żeby ochronił nam mapę przed deszczem lub tą właśnie wilgocią. Natomiast czy mógłbym zanurzyć tę mapę w zbiorniku wodnym? Sprawdźmy. Na chwilę, bez przesady, z jednej, z drugiej strony. No i sprawdźmy, co my tutaj teraz mamy. No co ciekawe, mapa wydaje się być sucha. Producent nie twierdzi, że możemy sobie zanurzać taki mapnik z mapą w środku w wodzie. No ale jednak, jak widać, mapa i to jest w stanie wytrzymać w takim mapniku. Jest suchutka. No także do czegoś ten kanał jednak się przydaje. Możecie sobie podpatrzeć kilka rzeczy. Czy warto kupić taki mapnik? Okazuje się, że jak najbardziej warto. Kolejny gadżet, który bardzo przypomina wcześniejszy mapnik, czyli taki oto worek na różne przedmioty, na drobnice w zasadzie, na portfel, klucze, tego typu rzeczy. Chowamy wszystko w środku. I tak samo jak w wypadku mapnika zawijamy. Tutaj zapinamy na koniec na rzep. I wszystko powinno być chronione przed deszczem, przed wilgocią. Mocniejszy materiał niż w wypadku mapnika. Grubsze ścianki. Także tutaj możemy umieścić takie przedmioty, które rzeczywiście mogłyby mapnikowi zaszkodzić. Także to na różne przedmioty, drobne elementy. Natomiast mapnik typowo do map, ewentualnie do dokumentów. Rzecz podobna do mapnika, z tym, że ścianki nie są tutaj tak przejrzyste, są wytrzymalsze. Kilka listków papieru toaletowego. Tak więc zobaczymy. Na płasko, żeby nie było za łatwo temu czemuś. No i zanurzamy. Potrzymamy sobie dłużej, skoro ma być wodoodporne. Widzicie, tutaj się pojawiły bąbelki. Nie wiem, czy to nabiera teraz wody, czy co się dzieje. Ale potrzymajmy jeszcze trochę. Zimna woda, ciężko mi trzymać. No, zobaczymy, co tu się stało. Czy woda dostała się do środka? Ciężko powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, trzeba sprawdzić.
Tutaj pewnie zamoczę ręką, bo jest mokra, ale no nie, cała reszta papieru jest sucha, całkowicie. Woda nie dostała się do środka. Także porządna rzecz, prosta, ale przydatna. Obiecuję, że to już będzie ostatni workopodobny gadżet w tym zestawieniu. Jest to pokrowiec na telefon, na nawigację, ale taki telefon, z tego co widzę, o małym wyświetlaczu, poniżej, tak mi się wydaje, 5 cali do 5 cali. Wszystkie te worki działają na podobnej zasadzie. Wrzucamy tutaj rzecz, w tym wypadku telefon, no i zawijamy. Tylko że tutaj to działa na zasadzie takiego jakby pałąka. Po prostu zawinięty ten pokrowiec wsuwamy tutaj. Tak to wygląda. Widzicie? Zagięte. Nasuwam na tę prowadnicę. No i do końca. Dotyk działa w tym okienku i co ciekawe, jeżeli ekran telefonu wychodzi nam poza to okienko, na przykład sięga gdzieś tutaj, to ta ramka również jest przezroczysta i również na niej działa dotyk. Sprawdziłem to w domu, także możecie być spokojni, jeżeli ekran jest trochę większy niż to okienko, to i tak spełni swoje zadanie. Natomiast jeżeli ekran jest większy niż 5 cali, no to niestety upchamy tutaj telefon. Owszem, udało mi się upchać mojego Hammera, który jest wielkościowo, zaraz wam pokażę jaki, taki, i on się tutaj mieści. No z tym, że ekran wychodzi rzeczywiście poza to okienko, da się obsłużyć telefon, nie jest to do końca wygodne, no ale zyskujemy całkowitą wodoszczelność. Ten pokrowiec na telefon wzbudza moje wątpliwości. Tutaj jest to zdecydowanie zbyt luźno wprowadzone, także nie wiem, czy rzeczywiście będzie w pełni wodoszczelne, no ale sprawdźmy. Po to jest ten kanał, żebyśmy sprawdzali. Zobaczymy, czy papier zamoknie. A wrzucę to rzeczywiście na długo, całkowicie zanurzę, no bo telefon to jest taka rzecz, z którą nie możemy eksperymentować. Jeżeli kupujemy coś takiego, to ma nam to dać rzeczywiście pełną wodoodporność, nie jakąś tam stopniową wodoszczelność. No, dłużej ręki nie wytrzymam, bo marznie. No i popatrzmy. A jeszcze trochę, żeby nie było za łatwo. Powietrze w środku się zebrało, nie uchodzi, jak z papierem wewnątrz. No teraz mi nie wyleci stąd. Nie mogę się do niego dobrać. Bo ręce mi zdrętwiały od zimna. No popatrzcie. Suchutki papier, całkowicie. Wodoszczelny notes marki Highlander. Po co nam notes w dziczy, gdzieś w terenie? No jeżeli piszemy relacje z naszych podróży, z naszych wypraw, no to rzeczywiście dużo klimatyczniej jest pisać ołówkiem gdzieś na kartce, niż robić to na telefonie, czy też co gorsza brać ze sobą laptop i na nim pisać bezpośrednio post na Facebooka czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli prowadzimy bloga, jeżeli nawet robimy zapiski tylko dla siebie do szuflady, to taki notes jest fajną sprawą, dlatego że jeżeli panuje wysoka wilgotność powietrza, jeżeli pada deszcz, to zwykły notes jest narażony na zniszczenie. Wszystko nam się rozmaże, to co napisaliśmy, kartki się zniszczą. Natomiast taki wodoodporny notes nie dość, że jest poręczny, no to jeszcze powinien przetrwać w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Nie wiem, bo nie sprawdzałem, dopiero teraz go otwieram. Kartki charakterystyczne, śliskie, a więc powinny być wodoodporne. Zaraz to sprawdzimy. Oczywiście to nie jest notes, który będziemy gdzieś tam topić, bo nie o to chodzi. Jest po prostu odporny na zachlapania. No i zaraz to sprawdzimy. Napiszę tutaj cokolwiek, albo po prostu na bazgrze, żebyście nie musieli podziwiać mojego pisma, jakże kształtnego. Nabazgrałem na kartce, za chwilę to zachlapiemy. Zobaczymy, jak notes sobie z tym poradzi. No jeszcze mogę nabazgrać trochę na drugiej stronie. Notes to nie jest już coś, co będziemy topić, no ale na solidne zachlapania powinien być odporny. W końcu producent nazywa go wodoodpornym notesem. Także, nie będę go zachlapywał. Po prostu go tu położę. Zobaczymy, co się stanie. Lekko.
Co się dzieje z tymi kartkami? Woda po nich spływa całkowicie. Ołówek nam się tutaj nie rozmazuje. Rzeczywiście kartki są wodoodporne. Krzesiwo wodoodporne, wodoszczelne, ale nie takie klasyczne. No bo każde krzesiwo jest przecież wodoszczelne, zamoczone również krzesa iskry. Natomiast jak widzicie, to krzesiwo nie wygląda na takie standardowe. No zobaczmy, czym ono się różni. Wygląda bardzo ładnie, jest smukłe, takie stylowe, można powiedzieć. No a jak z wykorzystaniem jego i czym właściwie różni się od zwykłego krzesiwa? Po co kupować takie, a nie takie klasyczne? Jak zwykle nie wziąłem noża, także nie jestem prawdziwym bushcrafterem. No i jest. Bardzo malutkie, leciutkie, poręczne. Z taką zawieszką. Można sobie nawet do kluczy taki bajer przypiąć jako brelok. No i tak, tutaj u góry mamy kompas. Zazwyczaj jeżeli jakiś gadżet ma wbudowany kompas, to mam wrażenie, że za chwilę się rozleci. No w tym wypadku to krzesiwo sprawia dobre pierwsze wrażenie. Wygląda bardzo solidnie. No i mamy tutaj tak, jedną część odkręcaną. Odkręcam, no i mamy pręt. Malutki co prawda, bez żadnej rewelacji. Chowam, zakręcam, no ale jak widzicie jest zabezpieczony dodatkowo przed wilgocią. Chociaż pręt nie musi być zabezpieczony przed wilgocią, ale tutaj też mamy odkręcaną komorę i to jest bardzo fajna rzecz, bo mamy tutaj rozpałkę. Jest to kawałek waty, w tym wypadku pewnie nasączony jakąś parafiną. Dostateczna ilość, żeby złapać iskrę z krzesiwa, żeby rozpalić ogień. Dodatkową zaletą takiego krzesiwa jest to, że pręt jest chroniony. Jeżeli on jest chroniony w czymś takim, no to nie ma tego ryzyka, że złamie się nam gdzieś, czy to w plecaku, czy to niechcący na niego nadepniemy. No są różne sytuacje. Dodatkowa ochrona nigdy nie będzie minusem, zawsze będzie plusem. Także nasze krzesiwo, nasz pręt jest chroniony. Dodatkowo jest tutaj chroniona rozpałka przed wilgocią. No i dodatkowo mamy kompas. Także całkiem ciekawy gadżet. Podoba mi się. Być może będę go używał. Przypnę sobie do kluczy. Naprawdę fajna rzecz. No ale zobaczymy, czy funkcjonalna, czy rzeczywiście przetrwa test bajorka. Pełne zanurzenie. No ręka to mi dzisiaj po prostu odmarznie. Lodowata woda. Wyciągam. No i sprawdźmy, co z rozpałką. Rozpałka jest sucha. Jak widzicie, całkowicie sucha. Ona jest tutaj ciemniejsza, bo jest nasączona dodatkowo. To nie jest wilgoć, jest nasączona jakąś parafiną, czymś łatwopalnym. Także fajna rzecz, naprawdę, takie krzesiwo. W ciekawej obudowie, która zapewnia takiemu krzesiwu ochronę przede wszystkim przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale jeżeli chodzi o rozpałkę, no to rzeczywiście wodoodporność, bo wodoodporność krzesiwu nie jest potrzebna. Tutaj jest kawałek blaszki do krzesania iskier. No i zresztą zobaczcie, możemy krzesać zarówno w ten sposób. Muszę ten laminat tutaj zedrzeć. Zawsze należy go najpierw zedrzeć, żeby krzesiwo zaczęło działać. No, działa. Na zakończenie już poza naszym zestawieniem ostatnia rzecz, o której w zasadzie chciałbym wam przypomnieć, bo pojawiła się 2 odcinki temu, czyli taśma duct tape. To jest ta taśma, której wcześniej wam nie pokazałem. Pracowaliśmy na taśmie srebrnej, klasycznej. To jest w zasadzie to samo, ale w ładnym, maskującym kolorze.
Także jeżeli nie chcemy się rzucać w oczy gdzieś w lesie, budując nasz obóz, a potrzebujemy takiej taśmy, oczywiście zabieramy to później ze sobą, te pozostałości też, jeżeli bawimy się w survival, jeżeli robimy to, co pokazywałem Wam 2 odcinki wcześniej, czyli ten kubek, matę i tak dalej, to absolutnie nie zostawiamy tego w lesie, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, bo ta taśma rozkłada się bardzo, bardzo powoli. Zabieramy to wszystko ze sobą, no ale jeżeli trenujemy z użyciem takiej taśmy właśnie, no to świetny bajer, no bo jest maskująca, jest w kolorach lasu, także nie rzuca się w oczy. Srebrna taśma odbija promienie słoneczne, no rzuca się w oczy znacznie bardziej. A tak poza tym, no klasyczna taśma duct tape. Jak już wspominałem, z jej pomocą wszystkiemu w naszym ekwipunku możemy nadać wodoszczelność, wodoodporność. No na przykład weźmy mój portfel. Jak nadać mu wodoodporność? Oczywiście, no ktoś mógłby to zrobić w taki sposób, że odkleja sobie kawał taśmy i skórę, z której portfel jest zrobiony, obkleja taśmą naokoło. Czy będziemy mieli wtedy wodoszczelność? Oczywiście, że będziemy mieli. Czy pozostanie klej na portfelu? Oczywiście, że zostanie i ciężko go będzie usunąć później. Dlatego robimy to w ten sposób. Odwrotnie. Przykładam taśmę górą, wierzchem do portfela, owijam naokoło. Podobnie robiliśmy kubek, jeżeli pamiętacie 2 odcinki temu. Owijam naokoło, klejem do góry. Otrzymujemy coś takiego. I teraz owijam portfel w ten sposób jeszcze tu, jeszcze w poprzek. Będzie nam się kleił cały, no ale co z tego? Kiedy już będzie w całości owinięty, klejem do góry, lecimy na nowo. Tym razem wierzchem taśmy do góry. W podobny sposób możemy zabezpieczyć pozostałe elementy naszego ekwipunku wrażliwe na wodę. Możemy tak zabezpieczyć na przykład klucze od samochodu, również owinąć taką taśmą, uzyskujemy całkowitą wodoodporność, wodoszczelność. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Patrzyłem na Wasze sugestie odnośnie kolejnych odcinków na tym kanale. Pojawiły się gadżety, także właśnie nagrałem odcinek o gadżetach, pojawiały się kilka razy. Pojawił się też pomysł na odcinek o camelbagach, o systemach hydracyjnych i myślę, że to będzie właśnie kolejny odcinek. Pojawił się też pomysł o tarpach, także nie wiem, albo tarpy będą następne, albo camelbagi, systemy hydracyjne. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie. Jeżeli będzie więcej głosów za systemami hydracyjnymi, no to pojawi się z nimi odcinek, jeżeli więcej za tarpami, pojawi się odcinek o tarpach. A tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.